Siemanko YouTube, dzień dobry. Jak już pewnie słyszeliście, 2 dni temu miała miejsce prezentacja Cywilizacji 7, organizowana przez nikogo innego jak deweloperów, czyli przez Firaxis. I codziennie dowiadujemy się czegoś nowego, analizując materiał, jaki oni nam zaserwowali. W dzisiejszym odcinku natomiast mamy nowe cywilizacje, zmiany epok i świeży gameplay. Let's go! Civilization 7's very interesting first gameplay livestream just wrapped up, and in this video I'm condensing that 2.5 some hours of goodness into less than 20 minutes of highlights, beginning with the map, terrain and new early game features, and ending with the curious age transition. Nie oglądałem całego tego pokazu, gdzieś tam garsteczki. System into the exploration age. And inside of that content sandwich, well, some news of reveals and plenty more. Grecja będzie. Starting this knowledge fest in the early game and map terrain. And that's actually where we'll begin our focus on the important Co wy tu, patrzcie to, nie? Founder, nie settler. I z tego, co się orientuję, pierwszy nasz osadnik, czy założyciel, teraz tak zmienili, ta pierwsza jednostka, którą widzimy teraz na ekranie, będzie się nazywała Founder. Ale każdy kolejny, osadnik to będzie po prostu osadnik, w sensie settler, każdy kolejny, no nie? Distinction between minor and navigable rivers. Over to you, Carl. Minor rivers are sort of what people are used to. It runs through the center of the hex like this, and then we have our new navigable river. The minor river flows into this navigable river right here, so we're going to settle right at this transition. So there you have it, minor rivers and navigable ones. Okay. The navigable, wider one on the right-hand side of your screen requires units to embark to get across, whereas the minor one may instead just end that unit. Momencik. Jeżeli to jest sam początek gry i mamy naszego foundera i zakładamy nasze pierwsze miasto, naszą stolicę i to jest epoka jaka? Archaiczna. To czemu mamy tutaj tak zaawansowane technologicznie budowle? Jakieś tutaj kurde ogrody, żywopłoty, jakieś pięknie przycięte, tutaj jakieś sklepienie ładne, te przecież... A zresztą historycznie to ma być, prawda? Sami to tak twórcy reklamują. Historycznie. No ale dobra. Wyjdzie, że się czepiam i że sobie narzekam. Units movement for this turn. And as you can see, we can settle right on top. Speaking of settling, the other important relative... To mamy tak. Kamera nie zasłania. Możemy wybudować skauta i wojownika na samym początku. Zaczynamy grę tylko z naszym founderem, założycielem. I tutaj co widzimy, no ten kursor zasłania, ale tutaj też była jedynka, że w jedną turę możemy wybudować albo skauta, albo wojownika. No i zakładam, że to jest tylko taki bonus na start, że później no jednak wiecie, produkcja będzie potrzebne nieco więcej i będzie to trwało zdecydowanie dłużej. No nie chcę mi się wierzyć, że to będzie na instancie robione za każdym razem. Nie ma opcji. Minor early game change is that you don't start with a unit like a scout or a warrior. Instead, you have the option, in this case, of those two, and either one will cost but a measly 1 production. The idea here is to give you more choice, and choice is also present inside of the technology tree, where a lot of yields are now, or yet again... Produkcja na czymś na kopalniach na ten +1, albo +1 do jedzenia dla plantacji, +1 do tied to specific technologies, generally unlocked fairly early on. Things like production on clay. No zawsze to jest taki standard chyba jest z tych, nie? Camps, woodcutters, you get the idea. Speaking of those tiles, that terrain, I'm going to hand over yet again to Carl to explain a little bit about terrain differences in Civ 7. We now have these rough tiles here that we can see that have this really rocky look to them, and we have vegetated tiles down here. Vegetation is actually different by biome, so we have our forest here, but say if you were in tundra, you would have taiga, so the type of vegetation that you have does change. And then we have wet tiles, so here this is marsh, which appears in grassland, that also changes by biome ale nie mieliśmy terenu. And they go on, Carl and co, to talk a little bit more about how these types of tiles can impact things like unit movement, and of course how they change depending on the biome. Unit movement, with the exception of the scout we're looking at here, but for almost every other unit, maybe some uniques might be another exception, major blocks like minor rivers, or those wet tiles. I teraz na przykład to, patrzcie jaki jest kontrast.
Mgła wojny, no według mnie wygląda fatalnie. O wiele gorsze niż to, co było w Cywilizacji 6. Tam w 6 była fajna taka mapka baśniowa trochę, co nie? Tutaj mamy nicość i spoko, rozumiem koncept, ale mamy takie jakieś dziwne zastosowane tutaj mniejsze, większe heksy, coś na zasadzie no, planszy, która się porusza, nie? W ramach tego, jak to odkrywamy, pewnie poruszy się tym i coś odkryje i będziecie widzieć, o co chodzi. I kontrast polega na tym, że zobaczcie na ten teren, jakie to jest śliczne, nie? To troszeczkę takie płaskie się wydaje tutaj i tutaj, ale whatever. Za to ta góra i ta tutaj skałka, widzicie to podniesienie, że on jest rzeczywiście niżej od tego wzniesienia i tu idzie to, nie wiem, może to jest takie złudzenie, ale wydaje mi się, że ten szlak, którym będzie szedł, te strzałki są delikatnie pod kątem do góry. Nie macie takiego wrażenia? Ale ta to bardzo fajnie wygląda. To naprawdę ładnie. Or this cliff, for example, act as exclusions, stopping a unit from moving through or soaking up all of their unit movement points for this turn to try and get by. That might be best suited for that minor river in the bottom left corner of your screen. Widzicie? Just as the scout gets past blockages like that, they also wanted to showcase the new unit actions in Civ 7, specifically here using the search function to take a look for some upgraded goodie hunts. These tribal hunts. Nie mogę, drażni mnie bardzo. Bardzo mnie drażni ta mgła wojny, że ona się tak odsłania dziwnie. No dziwnie to wygląda, po prostu dziwnie. Pewnie kwestia przyzwyczajenia, ale nadal, no kurde, no lepsze było tamto, no. Tak, na każdą część się narzeka, a się potem tak ją niby lubi. Tak, pamiętam komentarze. Dziękuję. Have been replaced. To są mini-questy, tak? And in my playing experience, I came across this as well, as I... I za to mamy napisane, widać, żołnierze tutaj byli, zrobili sobie ogniska, żeby się ogrzać, ale nie zapakowali wszystkich supplyów, co nie? Student Quiet, dobra, teraz jest po prostu cicho. Można wziąć te ich suppliesy, albo rozwalić kampa i postawić banner. I teraz rozwalenie kampa daje nam zadowolenie, 50, plus 50 happiness towards the next celebration. Co ciekawe, co to jest celebration, ale okej. I albo wziąć supplies. Supplies to pewnie po prostu gold, tak? Also played with Rome coincidentally, or I should say the Roman leader, options, right? In this case, a trade-off. Do you want gold? Do you want production? We'll see these kind of options in the form of narrative events as we move through the game as well. Wydarzenia narracyjne. Senat is in session. Voices are rising conflict. No, Senator speaks out Imperial Flat. Augustus supporters seek to drop him out. Czy to są... Okej. Wydarzenia narracyjne, coś jak dynamiczne eventy, które się odbywają, tak? Co już widzieliśmy w innych grach. I w sumie tego trochę mi brakowało w Civce. W 6 to było z DLC-kiem weszło i to było właśnie powiązane głównie z Senatem. Tutaj wydaje mi się, że to jest troszeczkę inaczej. To tak wygląda jakby od początku, chyba że to inny save pokazany. Tutaj jest inna jednostka w ogóle. Not tied to specific goodie hunts, but instead influenced by what we've done during the game, who we're playing, what civ, what leader, and the kind of goals we might be looking toward. And we'll talk more about goals in the very exciting final section of this video. For now though, let's move through and talk about my second category, cities, towns, and development. No, zaskoczcie mnie miło, proszę. To start with, I'll proszę. hand over to Carl to explain that fundamental builder gap. No. No more do we have a worker or builder unit. Now, when it's time for your settlement to grow, you get to do this grow city action, which brings us into a top-down screen, and we're able to select what tile we want to grow into, and a tile improvement is automatically placed on the map, and our settlement begins working. Czekajcie, ja kamerę zamknę na moment. Na momencik zamknę kamerkę, żeby nie zasłaniać, o. Tutaj mamy takie coś. About how you might want to grow toward a resource, for example, and how growth must be connected to previous tiles. Speaking of tiles, they also talk quite a bit about the difference between urban and rural improvements, and I'll hand back to Carl for some more on that. No. And actually, Secret Tact from Twitch asks, do you lose the tile Poczekaj. For some more on that. Urban and tiles. Speaking of resource. Begins working that land. They go on to talk about how you might want to grow toward a resource, for example, and how growth must be connected to previous tiles. Speaking of tiles, they also talk quite a bit about the difference between urban and rural improvements, and I'll hand back to Carl for some more on that. And actually, Secret Tact from Twitch asks, do you lose the tile yields for building an urban district? You lose the natural tile yields. So natural tile yields do not continue to remain.
on a tile with an urban district. They go away completely. If I were to build on top of this woodcutter, we can see on this tile tooltip here, we have 1 food and 1 production, and it's notable that that production comes from having discovered animal husbandry. That's the woodcutter yield, so we unlocked that, and now this is giving us that production. That would go away. We would never have access to that Czekajcie, again. bo znowu kamera zasłania w tym miejscu. Nie wiem, czy nie będę musiał się albo wyłączyć totalnie z kamerą, albo po prostu ją przesuwać. Tutaj chcą postawić ten spichlerz, co nie? Który daje +2 do żarcia. Convert to an urban terrain. Czyli żeby this will build over the woodcutter. Woodcutter to jest ta ikonka, co nie? Bonuses from the tile +1 żarcia, +1 to other tiles from warehouse. Okej, czyli że się po prostu jak tutaj postawimy, no to stracimy sobie tego woodcuttera, który tutaj na tym heksie występował, nie? No ale to jakby no też chyba już było w poprzednich częściach. To jest na tej samej zasadzie, co jakbyście chcieli, nie wiem, no, postawić budynek, na którym jest las i zanim mogliście wykarczować ten las, ale stawiacie budynek, to po prostu stracicie jakby wtedy ten las, jakby możliwość tego, nie? Skarczowania. So to summarize, the urban buildings, as you might expect, or the district, the quarters with buildings inside of them, will replace the natural yield. These urban buildings are quite important, especially when it comes to other factors of the game, like combat, for example. Yet again, I'm going to hand over to the wonderful Carl, No, who's dawaj, going to talk Carl. about the very interesting walls. Here we have Rome, the capital. We have walls around a couple of our districts. We do build walls district by... No i teraz tak, bardzo ładnie to wygląda, tak, ale to już o grafice ja się wypowiadałem niejednokrotnie. Ślicznie jest. Jest ślicznie, widać, że są szczegóły, detale, wszystko tutaj gra. Oprócz jednego. Powtórzę się, ale to UI tutaj na górze tych liderów jest po prostu chujowe. To tutaj też jest brzydkie. Śliczne natomiast jest ten nasz kompas. Tak, z tymi wszystkimi wyborami. To jest śliczne. To jest śliczne. To jest brzydkie i to jest brzydkie. Nie pasuje. Piszecie, że mogą to niby poprawić, bo to jest wczesna wersja. Tak, zdaję sobie sprawę, że to jest wczesna wersja, że to się może zmienić. Aczkolwiek nie sądzę, żeby te UI tutaj na górze zmieniło się do tego stopnia, żeby było totalnie inne coś na wskroś tego. Obym się mylił. I dalej. Widzimy, że jest nasrane domków i jasne, nie grałem jeszcze w grę i nie jestem w stanie stwierdzić, bo pewnie to grając już się tego nauczymy i będziemy wiedzieć, dobra, tutaj jest na pewno upgrade do tego, tutaj do tego, to do tego, no bo wiecie, tak jak tutaj mamy, to jest chyba bawełna, nie? To widać, że to jest jakaś tam, no nie kopalnia bawełny, tylko ta plantacja bawełny. Tutaj widzimy, że są jakieś chyba kopalnie, bo są dwie takie same, jedna na jednej górze, druga na drugiej. Tutaj są mury, te mury fajnie też wyglądają, otaczają sobie jednego heksa. No, ale dalej jedziemy. Urban tile by urban tile. That adds defenses to that tile, so when you're trying to capture a settlement, you have to occupy each of those defended districts, the districts with walls. Okay. We also have our unique quarter. So when you have a civilization with Jupiter, unique buildings, a civ with unique buildings gets 2 buildings. You can place those in different tiles if you want to. Each building does have different adjacency yields. Those are on the buildings themselves now. And so you might want to place Bonus za rozmieszczenie z poszczególnych pól pomiędzy, no to coś jak zaczerpnięte z szóstki jakby właśnie dystrykty, nie? the buildings separate to try to maximize the yields that you're getting if you have a particularly good spot for one of them. But if you put them together into the same tile, it creates this unique quarter, and that has an additional effect that is different for every single civ, is different for every single quarter, and it powers you up in some really interesting and cool way. So as well as hearing about the interesting walls, we also hear a little bit about quarters districts more broadly. And here you can see a look at some of the unique civics. Wiecie co? Jak tak na to patrzę, bo już któryś raz to widzę na tym filmiku, te ikonki tutaj, co są to piórko, plusik, jakieś piórko i tutaj gołąb. Mam nadzieję i z całego serducha w to wierzę, że to jest rzeczywiście jeszcze early development, w sensie tej ikony i tutaj zobaczymy jakieś ładne, już stricte dedykowane do tego, co to ma dawać. Że te piórka będą czymś innym, że to są takie zamienniki tylko, nie? Return to civics a couple of other times throughout this video, especially during their new civ reveal, as well as another point at the end. Focusing back in though, it wasn't just cities and their development that stole the limelight. We finally heard more about towns.
something I personally enjoyed playing with and something that Carl's going to tell you about right now. No dawaj, Karol. Settler creates a new settlement. It starts as a town. Towns collect all of the yields Dobra, czyli osadnik tworzy osadę, zaczyna się od miasta. around them, and any production that they collect gets converted into gold. It does not stay as production. Towns don't produce buildings for themselves. Instead, they can purchase buildings, but they can only purchase certain ones. Not every single building that a city can build is available in a town. So there you have it. Towns are the beginning, the fundamental early settlement. Okay. You can see interaction with a town right here. Towns connect to cities and provide a kind of transmutation, a merge of all of their yields into one as a gold to jest payout. dobre. You also see here that towns have focused To jest całkiem ciekawe, że wybieracie sobie specjalizację danego miasta i jaki ma dawać bonus po prostu, nie? Ciekawe, co ile można to zmieniać. Czy można co turę, jakbyśmy chcieli, czy jakiś będzie cooldown na to. No teraz jest tutaj wybrane, no kamerę jeszcze na chwilkę wyłączymy tutaj, proszę bardzo. Growing Town, że increases towns growth by 50%, nie? Czyli, że zwiększa wzrost miasta, wzrost populacji o 50%. Możemy wybrać sobie, że to będzie jakiś Fort Town i będzie plus 5 do leczenia jednostek i 25 do leczenia murów dla jednostek znajdujących się w mieście. Albo jakieś farmy, że będzie plus 1 do jedzenia na farmach, pastwiskach, plantacjach i na fishing boatsach, tak? Czyli na tych, na łodziach rybackich. Mining i trade out, ok. or specialization, including the Czyli default, flat bonus, focusing on their own growth, musi być while cooldown alternatively jakiś na to, providing nie? other things like healing to units. Farming towns, extra food, of course, for farms and plantations, and a similar theme with mining towns and trade outposts. And these are just the ones on offer here. O. Again, fairly early on in the game. A, patrzcie! Można to wybrać, ale cooldown jest dosyć długi, bo wybieramy jeden raz do następnej epoki. So I think we can Czyli probably tylko expect to see a wybierzemy bit more of this dwa town razy. specialization. And crucially here, Znaczy trzy. players who want to play tall may also see a great benefit. Speaking of benefits, excess Okay, rząd. happiness that's produced by your cities and towns can be funneled into this, a celebration. Celebration providing you with a boost to your production and, by the looks of things, some kind of resource. That extra happiness counter, just like it seems it was in Civilization 5. However, this time it's impacted by other things, like the settlement limit, for example. No. A new way to cap, a soft cap, mind you, on how wide and far you can grow. Furthermore, of course, the number of settlements, how you develop them, and what you build within your cities impacts happiness too. Here you can see a more developed city. Dobra, czyli coś zaczerpnięte też z piątki. W szóstce to trochę było, ale nie aż tak jak w piątce. Mianowicie ograniczenie ilością miast na samym początku gry, czy tam ogólnie. Wcześniej, jak dobrze pamiętacie, tutaj było pokazane, że mamy 0 na 3, jak mieliśmy tego foundera, nie? Założyciela, 0 na 3, czyli mogliśmy mieć maksymalnie 3 miasta. Tutaj już widzimy, że tych miast może być 5. No to było logiczne, że będziemy mogli sobie zwiększać limit naszych miast, w zależności pewnie od happinessu tylko i wyłącznie, lub może czegoś jeszcze, jakiejś technologii. Ale tutaj widzimy to, co jest ciekawe, że jest 6 miast na 5, czyli że mamy tego kapa, ale to nie jest taki kap, że nic nie możemy z tym dalej zrobić, tylko że no tak możemy założyć, tylko musimy się liczyć z tymi debuffami, jakie się z tym wiążą, czyli najprawdopodobniej jakiś ekstremalnie obniżony happiness, czyli jak mamy plus 13, ale załóżmy hipotetycznie, że będzie, no, że jeżeli wyjdziesz ponad limit miasta, to będziesz miał minus 10 do happinessa za każde miasto od kolejne, nie? Later in the game, assigning specialists, making their triumphant return as well, allowing you to develop an individual building or quarter rather than spread out and claim new land. This is again playing tall, growing up big cities, fed by towns this time, instead of playing out wide with many medium or small-sized cities. Finally, here for this section, you get a little look, and I believe our first look, at the trade interface, how resources move through. A reminder, some resources can be local, and some benefits are empire-wide, and I believe that's the key distinction there. Pokaż jeszcze raz. Their triumphant return as well. Gdzie to Will było? build new, growing up big cities. Tutaj. Ej, i to jest to, jeżeli ja to dobrze kminię, to jest bardzo fajnie zrobione. I właśnie tak wyobrażałbym sobie trade route. Chodzi o to, że przez każde pole
przez jakie przejdzie karawana z danym surowcem, to ten surowiec wlicza się wtedy do tego trade route i to jest bardzo logiczne, no nie? No bo jedzie sobie karawana, miała sobie, nie wiem, no kopalnię tutaj soli, potem drugą kopalnię soli, jeszcze gdzieś tam owce po drodze, nie? I to wszystko może dostarczyć do następnego miasta, no bo przez to przejeżdża. Ciekawe, czy to będzie, my sami sobie klikali, jak ma ta karawana jechać, to też było całkiem spoko. Zrób sobie, wyznacz trasę twojej karawany i sobie klikasz. Najpierw sobie polecisz tutaj, potem sobie pójdziesz na drugi koniec mapy, potem tutaj. Byś miał tutaj 50 surowców stary, nie? Fed by towns this time, instead of playing out wide with many medium or small-sized cities. Finally, here for this section, you get a little look, and I believe our first look, at the trade interface, how resources move through. A reminder, some resources can be local, and some benefits are empire-wide, and I believe that's the key distinction there. Now let's move through to section number 3, Commanders and Conquest. And this one has quite a few juicy details laced throughout, although it's not a particularly long section. First, we see the return of something we've already talked about here on the channel, so this one is not blazingly new, but you do get a bit of insight. This is the promotion tree for Commanders, the key battle leaders. Bastion leaning into defense, moving through attack, logistics, how you move around, and finally leadership. And this one can impact things like settlements, for example, plus 5% to all yields when you station a commander within, so they don't just have to be used aggressively. Though it's important to note. Fajny bonusik, że posiadanie takiego dowódcy to nie tylko wpływa na armię, ale też na wasze miasto, nie? Tylko nadal uważam, że w czym to kurde przeszkadza, żeby jednostki też miały swoje, nie wiem, nawet niech mają takie same drzewka rozwoju, chłopie, co były w Civ 6. No przecież to było, kurde, no nie wiem, ja nie lubię takiej kastracji czegoś, co fajnie działało, no tak samo jak zwycięstwa religijnego nie ma, abstrahując od tego, czy lubiliście, czy ktoś lubił, czy nie. Było. To już mogłoby zostać, dodajmy po prostu kolejne, dajmy większą możliwość zabawy, no. Bo na 100% był ktoś, kto lubił. Ja lubiłem sobie założyć jakąś religię i rozprzestrzenić na przykład tam, nie wiem, Radomka i rozprzestrzenić się sobie gdzieś tam na poszczególne te. Szczególnie, że to dużo dawało punktów tej epoki, no nie? Note when you do use them aggressively, you should look out for this white border around them. This signifies the area that they interact with. So any fighting that goes on within this area, your commander will earn... Ale taka teraz tutaj czerwona lampeczka mi się zapaliła. To jest już ich drugi panel. Co nie? Prezentacja. Ani razu nie było nic wspomnianego o wielkich ludziach. I tutaj mamy, jednym z wielkich ludzi w poprzednich częściach był generał. Tutaj mamy dowódców, których najprawdopodobniej po prostu sobie produkujemy czy kupujemy w miastach, no nie? I ich dołączamy sobie potem do oddziałów, mają sobie drzewka, rozwijamy ich i tak dalej. Jeżeli oni, nie daj Boże, zrezygnują z wielkich ludzi, to takie, to nie wiem, no to się będę musiał poważnie zastanowić. W sensie i tak to będę chciał ograć na potrzeby, nie wiem, kontentu i zbadania dla was, jakby z czym to się je i jak to się je, czy to jest dobre, jakbyście się wahali. No ale no, na ten moment to jakby, gdyby tak było, to dodatkowy powód, żeby poczekać na przecenę, nie? Experience. They'll also be able to deploy units that they hoover up into this area as well. So this white boundary, which can again be increased, I believe, up to 2 tiles away through that command promotion tree, is very important. Speaking of important, influence shows its wonderful face here yet again. In this case, the developers declared a surprise war live on stream. Can you believe it? The surprise war has one impact, and that is around war wariness, or at least that's the one that they stressed. Focusing back in on the combat, though, you saw there a Roman commander deploy its units. These commanders are quite special. They can also settle settlements. And we hear a little bit about how terrain and also flanking bonuses. So where you put the units, what way they're facing, how these... Flankowanie dawało bonusy już też w 6, tylko trzeba było odpowiednią cifkę zbadać. W sensie ta technologia kultury, nie? Things can impact the outcome. You'll also notice there in that section, if we just quickly replay it, that they take out a commander. An enemy commander is destroyed. The units that it was carrying are quickly displaced and are somewhat damaged thanks to that fighting. Now, let's move on to what was a surprisingly quick section. The civilization reveal. The new civ that they revealed today was, in fact, Greece. We didn't actually see anything on stream except for this still image showing the name, the symbol, Civ 7,
some images in the background. However, the game guide on their website does reveal just a little bit more, including the fact that they are cultural, diplomatic focus. Their ability increases influence per turn on their central palace. Zachowane to, co Moreover, if you było. like to pause here, you can see their unique civics. Dobra, czekajcie, ja tutaj wam zniknę na moment. O, unikalne civicsy. Some interesting ways that they unlock their buildings and the traditions that may carry through, the policies, if you will. Finally, most interestingly, and very similar to Egypt, their unique unit is a civilian unit, a scholar, built in cities with their Acropolis, and its specific ability is random, but somewhat reminds me of great people. This is particularly cool. Moving along to the final section, legacies and age transitions. Lepiej niech nie przypomina wielkich ludzi, bo to by znaczyło, że wielkich ludzi nie będzie. A, to sobie obgadaliśmy na poprzednim filmie. It was a little bit more curated as well, with many things being blurred out or covered off. Firstly, we see what happens with legacy points, legacy options. We'll cover off these in a bit more detail as we move through, but the fundamental, the high level here is depending on how well you did, the goals you achieved, you'll get extra perks as you move through and choose a new, I would note, culture. As a new culture emerges in each of the 3 ages in Civilization 7, as a friendly reminder, most of them are blurred out, though we do see 3, so that was a nice kind of stealthy look at who might be inside of the exploration age. And then finally here we see the selection screen, where the player can choose, depending on, the developers talked about this a bit as well during the live stream, how they've played, who they're playing, the kinds of things that they've done, what their civ has access to, and their history. In this case, they can choose to move through as either Greece, Rome, or a hidden option. In this case, of course, they're playing as the Normans. You can see the rundown in the top left-hand side of the screen. We learn a lot in this relatively short and, again, slightly censored and curated section. Some or all of this may be new to you, including the reveal here. I note they can scroll down, so there's at least 12 civs at this point to move through to. In the exploration age, it would seem. And this part is really important. To understand the legacies, I'll hand back to them. Yeah, this is one of those really big changes we talked about earlier about the ages system, that now we want to recognize your progress in each age, as well as building towards that grand victory at the end of the final age of that whole campaign. So these legacies are about building up a civilization. Again, they hinted, explicitly mentioned in fact. Ej, czy nie teraz mnie tak tknęło, jak te legacies i jak on powiedział, że chcą, żebyśmy mieli poczucie, że coś prowadzimy od samego początku do samego końca, jako taka jedna historia, wiecie, jak sobie budujemy tą swoją potęgę i tak dalej, żebyśmy widzieli te nasze wybory, których dokonywaliśmy, nie? Nie przypomina wam to przypadkiem w Civce 6 tak było, że w zależności od tego, jak zdobyliście jakąś rzecz pierwsi, jakąś unikalną dla waszej cywilizacji, to rozwijaliście sobie wtedy ten, nie pamiętam już jak się to nazywało, ale rozwijaliście sobie to płótno i tam było zapisane, w którym roku zdobyliście co? Jako wasza cywilizacja. To było całkiem fajne. Czyli z tego jakby zrezygnują najprawdopodobniej, chociaż nie widzę przeszkód, żeby to i tak zostało zachowane i żeby sobie w to wejść, potem popatrzeć, tylko że to będzie tutaj bardziej takie namacalne przez to. Ale nadal bez sensu pomysł jest z wyborem cywilizacji co epokę, nie? In fact, a civilization built in layers, in this case Rome, building up with Normans, is somewhat historically connected and intrinsically through the gameplay, in this case connected civs. Civs will also of course keep some of their buildings, though many may use some usefulness, some yield over time, and that's important to remember as well. Speaking of time, some traditions and policy trees may be carried through, and of course you'll begin to layer on and unlock new ones with your new civ. And all of those civs, all of those changes, some of the things that will stay the same, are constantly impacting those legacies. That fundamental part that, as they mentioned... Znaczy może nie doświadczenia, tylko pasek progresu, w zależności od tego, co sobie wybierzecie, które zadanie będziecie chcieli zrobić, czy coś z militarii, czy coś z nauki, czy coś z ekonomii, czy coś z kultury i potem będziecie sobie dostawali takie karty, żeby wybierać po prostu bonusy, które są dla was najbardziej najlepsze. Designed to both reward us within an individual age, as well as in future ones. And you can see the different categories here on your screen: culture, military, science, and economy. They speed up the progression of an age as you meet certain goals, again, depending on the category. And you don't just need to pick one. They encouraged us to eventually, of course, try reaching through many different pathways, layering on 1, 2, maybe even reaching the golden age benefit for that next age. And that
is where this first decision No i comes. tutaj zbieracie sobie, wykonując tamte zadanka, jakie są, które chcecie, zbieracie sobie te punkty dziedzictwa, to nazwijmy, co nie? I za te punkty możecie sobie potem wybrać wasze legacy, jakieś bonusy, które wam będą towarzyszyły chyba do kolejnej epoki. A może na The stałe? legacies. Now that we've earned certain things, certain objectives, we've achieved that progression in the previous age, we get the sweet, sweet rewards, spending legacy points on new benefits. And of course, they share the same kind of categories, right? Economy ones you can see looking at here, scientific ones as well. These ultimately provide us with some sweet perks as we move through. By the way, a couple of quick tidbits. If you don't manage to somehow earn any, you'll unlock the equivalent of a Dark Age. They didn't reveal too much. They said we'll hold on to a bit of information about this for later. Another important thing you'll notice here is that the capital changing your capital city, is entirely for free. So regardless of your progress, you'll Znaczy, no nie do końca, tylko chodzi mi o to, że też będziecie mieli Dark Age'a, a potem możecie mieć Golden Age'a na przykład, nie? also be able to change your capital, maybe moving through to a coastal capital for the exploration age. And finally, you gotta have faith. A bonus section I decided to nareszcie coś o religii w Ciwce 7. Pokaż. on to the end of the video here. They played very quickly at the end as Panteony mamy, dobra, czyli panteony zostają. Mamy to, widzowie. Panteony zostają i pewnie będzie to, że trzeba zebrać 10 wiary. Kto pierwszy zbierze 10 wiary, będzie mógł wybrać sobie Panteon. Morians in the very beginning of the game, you can see turn 14, to showcase, in this case, the Pantheon, which, while some of the benefits have changed, most of the benefits perhaps rely on building an altar building within your city, it largely resembles Civilization 6. And I've talked about this when I was talking about my playing experience in Civ 7. This feels very familiar. They say that as we move into the exploration age, religion will become both more hands-on and more intense. Though, as a reminder, it doesn't ultimately have a victory condition. There is no legacy pathway specifically about religion, and therefore no ultimate victory goal for it. However, as you can imagine, it's likely highly laced in, deeply interwoven with things like culture or the economy. We also get a quick look at some unique gameplay for this civilization before rounding out the video. If you're curious, by the way, right at the end they showed their civics, the unique civics for the Morians, which... Sceptycznie podchodzę, słuchajcie, do tego budowania bezrobotników, nie? To wychodzi na to, że w każdej jednej turze budujemy jeden budynek, jakieś jedno ulepszenie terenu w mieście. Ciekawe, czy będzie można to pominąć. Wiecie, żeby nie ulepszać w ogóle nic w danej turze i oddać turę. Which can again be found on the Civilization website, are displayed here on your screen if you'd like to read through those. Just a little bit of extra for experts detail at the end of the video. Thank you for joining me in what was about a 2 hours worth of gameplay, 2.5 hour live stream, condensed down into about 17 minutes. I'd encourage you to check out the full thing below if you'd like more information. Thank you very much for joining me. See you next time. Okej. Jak zawsze informacje o Ciwce super, w sensie same w sobie, że są informacje, to jest super, bo to szczegółowo, no to czy tak super. No na pewno delikatnych plusów tutaj można się doszukać, już nie ma co cały czas narzekać na to, musimy się pogodzić z tym, że cywilizacje te dynamiczne zostają i to się nie zmieni. Możemy mieć nadzieję, że poprawią user interface i będzie bardziej przejrzysty, czy bardziej nowoczesny, w tym też i tamte ikonki. Jeżeli chodzi o generałów i jednostki, no to nadal brakuje mi jednostek, a to też chyba się trzeba pogodzić z tym, że jednostki awansować niestety nie będą. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia. Fajnie, że generałowie mają wpływ na nasze miasta i osady. Dalej. Pierwszy osadnik nazywa się założyciel, nie osadnik. Każdy kolejny zbudowany to osadnik. Zaczynamy bez skauta i bez wojownika. I budowanie polega na tym, że przejmujemy sobie po prostu pola, czyli granice nasze nie będą się poszerzały same w sobie, najprawdopodobniej w zależności od kultury, tylko będą się poszerzały z bomb kulturowych, a bomby kulturowe są robione, jeżeli stawiamy jakiś budynek, jakieś ulepszenie pola, tak? Kopalnie, plantacje, czy coś tego typu. No dobrze. Słuchajcie, dzięki za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie lajka i łapkę w górę, chociaż to jest to samo. Wiem, że się powtarza, ostatnio też tak mówiłem. I subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Najprawdopodobniej to był ostatni panel w tym miesiącu a jeżeli nie, daj Boże, żeby było tego więcej, ja oczywiście research zrobię
może nawet sam calutki obejrzę na livestreamie i was o tym będę informował na bieżąco. Tyle ode mnie na dzisiaj, trzymajcie się, cześć.